Dowody anegdotyczne. Tak, dowody anegdotyczne, czyli wszystkie te sytuacje, kiedy powołujemy się na jednostkowy przypadek, że komuś coś się stało, a nie bierzemy pod uwagę całej bardzo dużej liczby innych niż przypadków, tak? Czyli na przykład koleżance mojej mamy w szpitalu do rany wdało się zakażenie i w tym momencie możemy wnioskować, ach, to wszyscy, co płyną do szpitala, to mogą mieć zakażenie w ranie. No nie. Jest to jeden przypadek, no właśnie pytanie, na jak dużą próbę. No i pozorne kontrowersje. Tutaj Państwo mogą to zobaczyć na przykładzie tejże gruszki i tego, ile jest formaldehydu. Właśnie jest formaldehydu w szczepionce, ile w gruszce. No i tu mamy właśnie porównanie. Ta gruszka zielona po prawej tyle formaldehydu jest w szczepionce, a po lewej tyle w gruszce. Czyli przedstawiamy dane w sposób taki, aby one właśnie tworzyły kontrowersje, chociaż prawda jest całkiem niewinna i wcale nie taka kontrowersyjna. Do tych zagadnień oczywiście dołączamy infografikę. Ta akurat jest na temat szczepionek i ich typowych składników wraz z wyjaśnieniem, do czego te składniki są stosowane. Tak, tu jeszcze jeden przykład dowodów anegdotycznych. I co Państwu polecam, jako że mamy wersję dzisiaj taką powiedzmy hybrydową i Państwo ewentualnie się do mnie może odezwą później mailem, to polecam również, żeby zagrać sobie tutaj właśnie taką grę o fake newsach, która jest pod tym linkiem. Zagrać sobie, zobaczyć, w jaki sposób fake newsy się rozprzestrzeniają, bo o czym trzeba pamiętać, że podczas na przykład pandemii to mieliśmy nie tylko wirusa, jakim był COVID-19, mieliśmy też wirusa dezinformacji jednocześnie. I polecam prawdę, żeby zagrać w tą grę, bo ona pokazuje pewne mechanizmy, jak działa internet i dlaczego często jest tak, że te nieprawdziwe, te błędne, te fałszywe informacje często o wiele szybciej się rozprzestrzeniają i docierają do większej liczby osób niż te prawdziwe i rzetelne. Kolejna aktywność. Tym razem przechodzimy do bilansu zysku i strat, czyli wirus versus szczepienia. Na pewno Państwo spotkali się z zagadnieniem nieplanowanego odczynu poszczepiennego. I właściwie po każdym szczepieniu taki nieplanowany odczyn poszczepienny może wystąpić. Z tym, że procent rzeczywiście takich NOP-ów jest bardzo, bardzo niewielki. To jest w wielu przypadkach promil. I co jest ważne? Ważne jest to, żeby nasi uczniowie nie przyjmowali tego absolutnie na wiarę. Ważne jest to, żeby oni sami sprawdzili statystyki. I na przykład przeanalizowali od czasu wdrożenia szczepień populacyjnych na daną chorobę, ile mamy ciężkich przypadków danej choroby, ile mamy zgonów danej choroby. I żeby przeanalizowali, czy rzeczywiście wprowadzenie szczepień populacyjnych na takie choroby jak odra, krztusiec czy błonica, czy rzeczywiście było dobrym posunięciem, czy może też więcej ryzykujemy. Państwo akurat znają odpowiedź, że odpowiedź jest tak, że szczepienia populacyjne jest to jedno z największych osiągnięć medycyny, które chroni dzieci, tak, przed śmiertelnymi chorobami, które kiedyś niestety zabijały dzieci w bardzo młodym wieku, teraz one są chronione przez szczepienia. No ale ważne, żeby nasi uczniowie sami to sprawdzili. I zmierzając już powoli do końca naszej prezentacji, naszych warsztatów, zapraszam Państwa po przeanalizowaniu tego z uczniami, potem gdy oni przeanalizują też dane, infografiki, NOP-y, to przejść do zagadnień takich jak na przykład odporność zbiorowa. Zakładając, że szczepimy się i wszyscy się szczepimy, to co nam ta odporność zbiorowa właściwie daje? Dlaczego to ma znaczenie? Dlaczego ma to znaczenie w kontekście kalendarza szczepień dzieci? Tu warto, aby uczniowie też skupili się na właśnie tym kalendarzu i zauważeniu tego, że czasami jesteśmy za młodzi, żebyśmy byli na coś zaszczepieni
i jakie w tym momencie ma znaczenie ta cała społeczność dookoła nas, która jest zaszczepiona. Tutaj analiza takiego wykresu i dwie aktywności do niego przynależące, czyli jakie niebezpieczeństwa stwarza rosnąca liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień. Na początku uczniowie w pierwszej aktywności analizują wykres i odpowiadają na pytania problemowe, a następnie tworzą ulotkę informacyjną, mogą stworzyć filmik na TikToka, który przedstawia te dane, ale przede wszystkim przedstawia wnioski naszych uczniów na ten temat. I zadania ewaluacyjne właśnie odnoszące się do szczepień. Część z nich jest naszych autorskich i bardzo je polecam. I szkolny projekt badawczy dotyczący tego, czy każda infekcja wirusowa jest dla nas niebezpieczna i dlaczego podczas pandemii spadła liczba zachorowań na choroby zakaźne wywoływane przez rotawirusy czy też wirusa grypy. Można też zrealizować projekt ten, o którym mówiłam na samym początku tego scenariusza, czyli badanie społeczne na temat tego, kto był szczepiony w waszej rodzinie, ile razy. Czy tak samo byli szczepieni dziadkowie, jak i rodzice, jak i później na przykład rodzeństwo. Można też zająć się tym, czym są szczepienia, w jakim celu je wykonujemy. No i też na przykład zebrać argumenty. Jakie argumenty są stosowane za, a jakie argumenty są stosowane przeciw. Następnie zebrane dane analizujemy i raportujemy, a całość prezentujemy na wydarzeniu otwartym. I tu jeden z projektów właśnie zrealizowanych. Akurat tu młodzież podjęła temat wpływu szczepień ochronnych na liczbę zachorowań oraz zgonów wybranych chorób. Jak się Państwo domyślają, wyniki są w przytłaczającej większości, a właściwie całkowicie są na rzecz szczepień populacyjnych. Nasi partnerzy, których oferujemy, możemy zaproponować kontakt, gdyby Państwo chcieli, czy połączyć się online, czy się skonsultować. I szanowni Państwo, to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję, że Państwo ze mną wytrwali przez tą ponad godzinę. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, to zachęcam do kontaktu. Tutaj w lewym dolnym rogu jest do mnie mail, więc czy będą chcieli Państwo się spytać o scenariusze, czy o ich właśnie praktyczne zastosowanie, czy o zastosowanie argumentowania w scenariuszu lub realizację projektów, proszę pisać, chętnie odpowiem, chętnie pomogę. I bardzo, bardzo dziękuję za Państwa udział. Mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia w formie na żywo, a tymczasem życzę dobrego dnia. Do widzenia.